Serdecznie zapraszam do 5. odcinka playlisty Wiatr z Zachodu pod tytułem Czerwona tajemnica. W poprzednim odcinku Borgowie wyjaśniłem utopijne założenia komunizmu. W tym odcinku opowiem o istotnych faktach historycznych związanych z Karolem Marksem. Ponad 275 lat temu, 6 lutego 1748 roku w Ingolstadt w elektoracie Bawarii urodził się Adam Weishaupt. Kiedy zmarł jego ojciec, Johann Georg Weishaupt, zaopiekował się nim ojciec chrzestny, Johann Adam von Eichstätt. Adam pobierał nauki u jezuitów, potem studiował historię, prawo i filozofię w rodzinnym mieście. Kariera zawodowa Weishaupta była nieprawdopodobna. Mając zaledwie 20 lat, został doktorem prawa, a 4 lata później profesorem na Uniwersytecie w Ingolstadt. Żoną Adama została Afra Seisenhofer z Eichstätt. Kiedy papież Klemens XIV zniósł zakon jezuitów w 1773 roku, Adam objął katedrę prawa kanonicznego. Wydaje się, że błyskotliwa kariera Adama Weishaupta nie była przypadkowa. Adam pod wpływem filozofii empirycznej Johanna Georga Heinricha Federa zaczyna walkę z przesądami i ignorancją, oddalając się coraz bardziej od Boga. Zakłada tajne stowarzyszenie wśród swoich studentów i 1 maja 1776 roku przyjmuje imię Spartacus. Swoje pierwsze stowarzyszenie nazywa kołem perfektybilistów. Jednakże koło nie spełnia jego oczekiwań i zakłada zakon iluminatów. Stowarzyszenie mające na celu propagowanie wartości rewolucji francuskiej. Adam Weishaupt umiera w wieku 82 lat 18 listopada 1830 roku w Gocie. Trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson, jeden z autorów Deklaracji Niepodległości Stanów, uważał Weishaupta za entuzjastycznego filantropa. Natomiast Augustin Barrière za wcielonego diabła. Barrière był francuskim jezuitą i przez pewien czas masonem. Jednakże wkrótce zrozumiał swój błąd i w dziele Wspomnienia mające służyć jako historia jakobinizmu oskarżył masonerię i zakon iluminatów o wywołanie rewolucji francuskiej. Nie ulega wątpliwości, że Weishaupt działał na zlecenie tajnej organizacji, był związany z masonami i uczestniczył w żydowskim spisku wywołania rewolucji francuskiej. Jego zainteresowania deizmem, czyli poglądem religijno-filozoficznym, według którego Bóg jest tylko zegarmistrzem, który stworzył świat i uruchomił jego mechanizm, dodatkowo wskazują na jego żydowskie korzenie. Powstaje jednak pytanie, czy manifest komunistyczny napisany przez Żyda Karola Marksa 30 lat po śmierci Weishaupta miał jakiś związek z jego postacią. Karol Marks urodził się w starej żydowskiej rodzinie pochodzenia aszkenazyjskiego. Jego ojcem był Herschel Marks, a matką Henrietta Pressburg. Dziadek Marksa, Meyer Halevi Marks, od 1723 był rabinem w Holandii. Natomiast ojciec Herschel jako pierwszy z rodziny otrzymał świeckie wykształcenie prawnika. Jednakże ówczesne prawo zabraniało wykonywania zawodu prawnika Żydom. Ministerstwo Sprawiedliwości Prus odrzuciło wniosek Herschela złożony w 1816 roku ze względu na pochodzenie i wiarę. Aby zostać prawnikiem, Herschel Marks zmienił swoje imię z języka jidysz Herschela na niemieckiego Heinricha, przyjmując chrzest. Ponieważ jak większość Żydów był wrogiem chrześcijan, nie mogąc zostać katolikiem, przeszedł na luteranizm.
O związku Karola Marksa z Adamem Weishauptem pisze Gary Allen. Karol Marx został wynajęty przez tajemniczą grupę nazywającą siebie Ligą Ludzi Sprawiedliwych, żeby napisać manifest komunistyczny jako demagogiczną przynętę apelującą do tłumów. Faktem jest, że manifest komunistyczny krążył już publicznie przez wiele lat, zanim nazwisko Marksa zostało dostatecznie szeroko rozpoznane, aby ustanowić autorstwo tego rzekomo rewolucyjnego podręcznika. Według Allena wszystko, co Marx zrobił, naprawdę, to było tylko uaktualnienie i zakodowanie tych samych rewolucyjnych planów i zasad ustanowionych 70 lat wcześniej przez Adama Weishaupta, założyciela zakonu iluminatów w Bawarii. Według wielu historyków Liga Ludzi Sprawiedliwych była kontynuacją iluminatów, którzy zostali zmuszeni do zejścia do podziemia po tym, kiedy zostali ujawnieni w wyniku obławy przeprowadzonej przez władze bawarskie w 1786 roku. Wniosek pierwszy. Karol Marx nie był autorem manifestu komunistycznego. Jedyną jego zasługą było uaktualnienie treści rewolucyjnych planów Adama Weishaupta oraz uczynienie z manifestu demagogiczną przynętę dla tłumów. Wniosek drugi. Marx działał na zlecenie Ligi Ludzi Sprawiedliwych, którzy byli przedłużeniem zakonu Illuminati działającego w podziemiu od 1786 roku. Wniosek trzeci. Chociaż trudno ustalić, na czyje zlecenie działał Adam Weishaupt, pisząc swoje rewolucyjne plany, nie ulega wątpliwości, że owa tajna organizacja, której nazwy nie znamy, działała z inspiracji żydowskiej. Bez wątpienia ostatecznym celem komunizmu ma być jednak socjalizm, według planów duetu Weishaupt-Marx. Komunizm jako agresywna walka o władzę Borgów zostanie zamieniona na bezkrwawy socjalizm. Dlatego też Marx nawoływał komunistów do pracy nad budową socjalizmu. Obrońcy obu ideologii nie wspominają, że zarówno komunizm, jak i socjalizm bazują na rzekomej demokracji prowadzącej bezwarunkowo i ostatecznie do tyranii, czego doświadczamy współcześnie. Gary Allen pisze: jeśli usłyszysz oficjalnego komunistycznego mówcę, on nigdy nie wspomni o komunizmie. Będzie mówił tylko o walce do całkowitej socjalizacji Ameryki. Niestety, czerwony wirus rozprzestrzeniał się od czasów Adama Weishaupta i Karola Marksa bez przeszkód i zaatakował wkrótce wielki kraj za Oceanem Atlantyckim. Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo: zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek 5, w którym opowiedziałem o prawdziwych autorach manifestu komunistycznego. Serdecznie zapraszam do odcinka 6 pod tytułem Czerwona Ameryka.